Witam Was kochani serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes Perfume i chciałam Was serdecznie zaprosić na ranking 20 moim zdaniem, w mojej opinii, najpiękniejszych zapachów mainstreamowych w mojej kolekcji. Czyli to nie będą wszystkie zapachy mainstreamowe poukładane w jakiejś kolejności, a wybrane 20 moim zdaniem najpiękniejszych, które tu się znalazły. I sama jestem trochę w szoku, ponieważ kiedyś ta 20 wyglądałaby inaczej niż dziś, a dziś musiałam się zdecydować, musiałam z czegoś zrezygnować i tak to właśnie na dziś wygląda. Także zapraszam. Oczywiście zacznę od miejsca 20 i zaznaczam, że to, że dzisiaj przedstawiam Wam w takiej kolejności te zapachy na takich miejscach w tym rankingu, to nie znaczy, że jutro dokładnie tak samo bym je ułożyła, ponieważ to jest tak naprawdę, gdybym mogła, większość ujęłabym na tym samym miejscu, bo tak bardzo mi się podobają. Ale chciałam się zabawić w jakieś szeregowanie tego. To jest zawsze dla mnie taka świetna rozrywka. To nie jest tylko tak, że kręcę filmy dla Was i dla Waszej przyjemności. Kręcę takie filmy, żeby sama czerpać z tego też jakąś radość, jakąś przyjemność i coś z tego wynosić, bo takie rankingi bardzo dużo układają w głowie. Także zacznę od miejsca 20. Na miejscu 20 jest moim zdaniem świetny letniaczek, przepraszam za pumbę, świetny letniaczek. Ja mam akurat wersję Intense My Way od Armaniego. Uważam to za naprawdę świetny zapach. On ma wszystko, co powinien zapach mieć. Jest fajnie owocowy, ale nie przesłodzony, jest wręcz cierpki. Uwielbiam zapachy z jakąś nutą gorzkości, cierpkości, z jakimś przełamaniem, z czymś, co nie jest ulepne, bo jednak ja lubię bardzo słodkie zapachy, ale na lato ja używam, wiecie, też słodkich bardzo latem zapachów, ale jest zawsze coś takiego w zapachach, że jeżeli on jest w jakiś sposób przełamany czymś, to zawsze ten odbiór mój prywatny jest dużo fajniejszy. Więc ja uważam, że to jest bardzo dobry wypust, naprawdę. I gdybym miała komuś polecić letni zapach, to ja na ogół mówię o właśnie jeszcze innym, ale to dalej, ale też mówię o My Way właśnie Giorgio Armani. To jest zapach dla każdego, i dla dojrzałej kobiety, i dla nastolatki. Świetna moim zdaniem propozycja. Na miejscu 19 to jest zapach, który już jest dla mnie zapachem no fantastycznym. Ja go bardzo po prostu polubiłam i gdyby nie to, ile mam niszy, to podejrzewam, że dalej byłby w takiej topce w ogóle moich zapachów. Natomiast to jest zapach, już dziś wiem, nie dla każdego. To jest zapach, który trzeba testować. Jednym się strasznie podoba, a drugich męczy. Jest to zapach zimowy, otulający, pyszny momentami, taki dymny. Dla mnie bardziej dymny niż pudrowy. Uwielbiam go i dlatego się znalazł na miejscu 19. Miejsce 18 to jest Givenchy L'Interdit. Niezmiennie, zawsze. To jest po prostu zapach moim zdaniem must have. Bardzo go lubię. Ciągle, kiedy stoję przed szafką i się zastanawiam, który zapach chciałabym mieć, spoglądam na niego i wiem, że tak, że to jest zapach, który bym odkupiła, chciałabym mieć w kolekcji, który dla mnie, mimo że jest z mainstreamu, nie jest aż tak mocno mainstreamowy. Ten zapach ma po prostu wszystko, co ja kocham. Miejsce 17. Lancôme La Nuit Trésor. Wzięłam podstawową wersję, ponieważ on był pierwszy i
uznałam, że w rankingu warto mówić o tych pierwszych swoich miłościach. On nią był. To była moja pierwsza czekoladowa miłość, pierwszy zapach, który sprostał wszystkim oczekiwaniom, który jest niesamowicie projektujący, który zawsze polecam wszystkim, którzy oczekują zapachu czekoladowego, ale takiego krzyczącego. To zdecydowanie taki zapach jest. To są zapachy bardzo projektujące i bardzo, bardzo długotrwałe. Rewelacyjnie moim zdaniem wykonany zapach mainstreamowy. A skoro na miejscu 17 było Lancôme, to na miejscu 16 jest Angel Phantasm. To jest zapach, który oprócz czekoladowości daje Wam jeszcze więcej. Daje Wam tę pieprzność angelowską na końcu, daje te przełamanie, daje tą wytrawność temu zapachowi. Niesamowicie dobrze się nosi. Nie jest z kolei ten zapach już aż tak projektujący jak Lancôme, bardziej bliskoskórny. Jest to też zapach, który absolutnie nie przeszkadza nikomu. Nie znam osoby, która by powiedziała o tym zapachu coś negatywnego. Jest on strasznie przyjemny dla otoczenia i bardzo go lubię. Na miejscu 15 jest kolejna gwiazda, a mianowicie Stellar. Angel Stellar. Dlaczego nie Angel podstawowy? Otóż ten podoba mi się bardziej przez tę pistacjowość, która jest, przez ten początek, przez to, jak cudownie się układa i jak jest bardziej jeszcze kobiecy niż wersja podstawowa. Ja kocham wszystkie moje Angele, ja kocham wszystkie moje gwiazdy, ale w rankingu nie mógł być sam Mugler, bo jest i tak go bardzo dużo. Nadal Mugler jest w moich topowych i pewnie będzie bardzo jeszcze długo rankingowych filmach, dlatego że jest duży i sentyment i to jest też marka, która mnie miłości do perfum niejako nauczyła. Także Stellar na miejscu 15. Na miejscu 14 kolejny Mugler Womanity. I mimo, że to nie jest zapach dla każdego, że on jest dosyć dziwaczną kobiecością, mimo, że ja odbieram go jak niesamowicie kobiecy zapach, są osoby, które po prostu tego zapachu nie znoszą i otwarcie mi to piszecie w komentarzach. I to jest cudowne. Możecie tego zapachu nie znosić, a ja mogę go kochać nad wyraz. Że to jest mój ranking i że to jest moja 20 i zapachów mainstreamowych, to ten zapach nie mogłam go ominąć. Mimo że próbowałam z tym Muglerem walczyć, nie mogłam. Stwierdziłam, byłoby to nieuczciwe. Bardzo dużo o tym zapachu mówię, bardzo często go chwalę i opowiadam, jak jest piękny i cudowny, więc jakże mogłabym go nie ująć w takim rankingu. Na miejscu 13 jest Guerlain i Mon Guerlain. Ja mam wersję Intense. To jest zapach historyczny już, ośmielę się powiedzieć. To jest zapach, którego nie można nie docenić, można się z nim nie lubić. Ale czy można go nie docenić? Wydaje mi się, że tak bardzo czuć kunszt w tym zapachu. Tak bardzo czuć, że jest to świetnie zbalansowany, wytworzony, skomponowany zapach. Dla mnie jest to zapach idealny, bardzo kobiecy. Ktoś może powiedzieć ciotkowy, ale dla mnie nie. Ja po prostu lubię czasami pachnieć w ten sposób, pudrowo, intensywnie, kwiatowo, tak wiecie, niesamowicie. I ten zapach dla mnie po prostu taki jest. Uważam, że niedocenienie go jest dużym błędem, bo można go nie lubić, ale żeby go nie docenić, wiecie, ja też dużo zapachów nie lubię, ale jestem w stanie je docenić. Widzę w nich pewne cechy, dostrzegam jakiś kunszt, jakiś pomysł i tu należałoby też to dostrzec. Na miejscu 12 jest Dolce & Gabbana L'Imperatrice.
Ja z Dolce & Gabbana mam trochę zapachów. Mam Light Blue, mam The One, mam The Only One wersję Intense, mam L'Imperatrice, mam też zapach Q, więc można powiedzieć, że jest dosyć dobrze zasilona ta marka w mojej kolekcji. I tak naprawdę to jest zapach, który wybrałam, ponieważ on naprawdę trafia do każdego. To jest kolejny letniaczek, który jak widzicie, My Way jest takie przełamane i to jest moja druga zawsze propozycja dla wszystkich, którzy szukają letniaczków. L'Imperatrice. Ten zapach od lat się nie zmienia, od lat ma tę samą trwałość. Nie jest przy nim kombinowane, po prostu jest taki, jaki jest od lat. Od lat jest bardzo lubianym zapachem i bardzo docenianym. Jest to zapach naprawdę niesamowicie trwały, niesamowicie projektujący, fantastycznie się noszący i lubiany przez otoczenie. Nie jest w żaden sposób inwazyjny. Cudo. Na miejscu 11 zbliżamy się do półmetku, oczywiście Mugler Angel Nova. Nie macie chyba wątpliwości. I tu nie chodzi o to, że to jest mój signature scent. Po prostu ten zapach jest wyjątkowy. Jest wyjątkowy, bo jest tu pięknie podana malina, ale nie syntetyczna. Bardzo często się spotykamy, mam wrażenie, przynajmniej ja tak odczuwam, malinę, którą czuć bardzo mocno syntetycznie, strasznie plastikowo, tak niefajnie. Natomiast ona tu jest podana w bardzo sposób realistyczny. Fajne jest też to, że nie w sposób kompotowy, nie jest rozmyta, nie jest rozwodniona, jest taką mocną, silną, bardzo słodką maliną, która jedyny zabieg, jaki w tym zapachu został zastosowany, jest pudrowość. Uważam, że zabieg zrobiony idealnie. To jest zapach, który na początku nie spotkał się z wielkim wow publiczności. On wywoływał różne emocje. On był od hejtu poprzez miłość. Myślę, że dziś ma ogromną ilość zwolenników. Jest to zdecydowanie jeden z bardziej znanych zapachów, o których się mówi, który czuć i koło którego ludzie też nie do końca potrafią przejść obojętnie. Dlatego w tym rankingu się znalazł. Nie dlatego, że jest to mój signature scent. Miejsce 10 jest to Hermès Barenia. Jest on na miejscu 10 głównie dlatego, że on łączy pewne światy. On łączy świat świeżości, delikatności, kobiecości, ale też świat jakiejś słodyczy. Jest tu odrobina owocowości, która przełamuje ten zapach. To nie jest zapach słodki. Dla mnie, ciągle Wam będę o tym powtarzała, jest to zapach skóry ludzkiej, zwierzęcej, takiej namacalnej, nie skórzanego fotela, coś kompletnie innego. Są tu jakieś nuty zwierzęce, które ja naprawdę czuję. Zapach według mnie wszedł z ogromnym przytupem na rynek i spotkał się z ogromną miłością użytkowników. Są osoby, oczywiście, jak każdego zapachu, którego nie znoszą, ale myślę, że większość nie powie złego słowa na ten właśnie wypust Hermesa. Miejsce 9 to Valentino Donna Born in Roma Extra Dose. Dłuższej nazwy nie mogli wymyślić. Ten zapach, nic dodać, nic ująć, po prostu jest wspaniały. On bardzo też moim zdaniem jest taki pozytywny, taki wesoły. To jest taki zapach do noszenia wszędzie, na każdą okoliczność. Zapach bardzo projektujący, świetnie wykonany jakościowo. Generalnie tu będą same takie zapachy, dlatego że uważam, że ranking to muszą być zapachy, które nie tylko się podobają, ale też dają Wam pewną jakość i można by było ująć w tym rankingu wiele też innych zapachów, które też dają mi tę jakość, ale na przykład zmienił mi się odbiór, to już nie jest do końca to. To są wszystko zapachy, które dają mi trochę więcej niż taki zwykły zapaszek owocowy, słodki i tak dalej. To niby jest
taki podstawowy zapach, słodki, ale on mnie strasznie przyciąga. On mi daje taką trochę sensualność, ale też może nie do końca. Nie wiem, jak to nazwać, bo on jest pobudzający. Może tak bym to ujęła. Uważam, że warto akurat w tę serię Valentino iść. Miejsce 8. Mówiłam o Dolce & Gabbana. To jest drugi zapach Dolce, który się w tym rankingu znalazł. I zaspoileruję, nie będzie w tym rankingu D1. Właśnie wybrałam ten zapach. To jest zapach, który jest dla mnie wyjściowy, dzienny. To jest w ogóle zapach, który ja, gdybym dzisiaj zaczynała swoją drogę perfumową i miałabym Wam powiedzieć, od którego zapachu powinnam zacząć. Jako pierwszego, takiego, który fajnie by było po prostu mieć i spełniałby wszystkie warunki, bo byłby i wieczorowy, i na imprezy, i na ważne wydarzenia, i codzienny, i do pracy, to wybrałabym ten. Mówiąc Wam o tym teraz, pomyślałam sobie, że dlaczego w takim razie on nie jest na miejscu pierwszym. Bo nie te kryteria brały udział w tym. Po prostu to jest tylko taka informacja dla Was, jak wielofunkcyjny jest to zapach i jak wiele aspektów Wam załatwi ten właśnie zapach. On dla mnie jest po prostu przepiękny. Miejsce 7. Muszę komuś przedstawiać ten zapach? Czy muszę komuś przedstawiać ten zapach? To jest oczywiście Shiseido Ginza. Ja uwielbiam Shiseido. To jest znowu taki zapach niby słodki, owocowy. To są owoce z kwiatami, ale znowu jest tu coś, co balansuje ten zapach, co powoduje, że on nie jest taki jednowymiarowy i co mi się strasznie w nim podoba. Oczywiście parametry są przekozackie i przeogromne. Zapach jest torpedą dla mnie, póki co nadal. Jeżeli chodzi o mainstream, to ja sobie nie wyobrażam, żeby nie polecić tego zapachu każdemu, kto ma trochę wyższe oczekiwania i jeżeli chodzi o projekcję, o trwałość, ale też nie szuka zabijaczy i czegoś dziwnego, tylko szuka po prostu piękna w zapachu. Zawsze polecę Shiseido. Miejsce 6. Tutaj sama nie widziałam i już Wam tłumaczę. Jakiś czas temu z Małgosią rozkminiałyśmy, czy w ogóle Guerlain Aqua Allegoria jest to linia mainstreamowa. Jest to dziwna linia. Ja nie wiem, raczej nie niszowa, ale ja też nie myślę o tej linii jako o mainstreamie. Ponieważ nie wiem tak naprawdę, w co się wpisuje ta linia Guerlain, to postanowiłam ją tu ująć jednak jako mainstream. No bo dywagować można długo nad tym. Natomiast też, jeżeli chodzi o wydźwięk zapachu, faktycznie można by ująć, że bardziej są to mainstreamy. One się jakoś nie zmieniają na skórze. To nie jest, są zapachy przeobrażające się. Więc postanowiłam ująć mandaryn i bazylik. Dlaczego? Dlatego, że jest to zapach pierwszy, który pokochałam z tej linii. To jest zapach, którego miałam próbkę i jak powąchałam, o którym w ogóle marzyłam i chciałam zdobyć próbkę i jak powąchałam, to przepadłam kompletnie. Więc jeżeli miałabym Wam powiedzieć, dlaczego ten, to dlatego, że jest tu jakiś sentyment i opowieść cała, jak moja przygoda z Aqua Allegorią się zaczęła. Ale jeżeli bym miała Wam zareklamować i powiedzieć, słuchajcie, ten zapach znajduje się w rankingu właśnie też na tym miejscu, głównie dlatego, że jest to zapach super, idealnie wyważonej mandarynki.
pomarańczy, mandarynki. Ja po prostu kocham zapach mandarynki, kocham zapach pomarańczy, uwielbiam przekroić to w domu, położyć, żeby ten zapach się ulatniał, po prostu kocham. I dlatego uważam, że ten zapach musiał się znaleźć w tym rankingu i jest bardzo wysoko, jak widzicie. Zaczynamy ostatnią piątkę i ostatnia piątka to jest Coco Mademoiselle od Chanel. Można się kłócić, można uważać, że zapach jest już stary, że co w nim jest takiego fantastycznego, ktoś może też powiedzieć, ktoś może powiedzieć, ale przecież czuć, że on jest jakiś taki syntetyczny czy plastikowy, no bo ktoś może go tak odbierać. Ktoś, kto bardziej się zna, może też powiedzieć, że Boże, przecież to jest w ogóle jakaś wręcz molekuła, to jest badziewie. A ktoś taki jak ja powie Wam tak. Jest to zapach wytworny, niesamowicie elegancki. I jest to zapach też jedyny w swoim rodzaju. Nie ma drugiego takiego zapachu. Nie ma. Może być jakaś wspólna nuta z czymś, ale wydźwięku tego, jaki daje Coco Mademoiselle, nie ma nigdzie. Jest to też zapach z długoletnią tradycją. Jest to zapach niezwykle dobrze skomponowany, jeżeli też chodzi o jakość. Po prostu czasami niedocenienie takich zapachów to jest taki trochę grzeszkiem perfumowym, mam wrażenie. On jest doceniany na całym świecie, on jest lubiany przez ogrom ludzi, jest komplementogenny, więc ja mając go w swojej kolekcji i nie włączając go do rankingu, czułabym się jak hipokrytka. Dlatego jest. Na miejscu czwartym, czyli przed Coco Mademoiselle, wyobraźcie sobie, jest wypus Chanel Chance Eau Tendre. Słuchajcie, to jest kolejny letniaczek. To jest w ogóle, jeżeli miałabym Wam powiedzieć idealne letnie zapachy moje, od których zaczynałam, to jest właśnie ten, L'Impératrice i My Way. To są po prostu moje ideały były. Ja uwielbiałam tym pachnieć. One mi po prostu dodawały energii. Ten zapach jest znowu taki goryczkowy, taki skręcający, fajnie zbalansowany, idealne ma parametry. Wiecie, że testowałam Splendid, który był tragiczny i go sprzedałam i miałam problem, żeby go sprzedać, bo nikt go nie chciał, bo jest naprawdę parametrowo do bani. Nie ma co się oszukiwać. Także ja wiele o tym zapachu myślę, że mówić nie muszę. Jest to po prostu perełka. No i podium. Miejsce trzecie. Tak, Mugler. Mugler i jest to Alien. Ja wiem, że on nie ma półśrodków. Ja wiem, że on jest ogromna nienawiść do niego i ogromna miłość. Ja jestem jaśminową dziewczyną. Ja już to wiem. I potrzebowałam wielu jaśminowych zapachów, żeby to zrozumieć. Jaśmin potrafi być różny. Jaśmin potrafi być właśnie taki, ale też niekoniecznie. Ja kocham jaśmin w każdej jego postaci. Uważam ogólnie, że jestem bardzo kwiatową osobą też i mało co mi przeszkadza. Mam trochę problem z irysem, nie rozumiem do końca może fiołka, ale jeżeli irys i fiołek jest zastosowany jako wersja pudrowa, to też kocham. Więc dla mnie Alien to jest mój pierwszy przedstawiciel jaśminu, który mi pokazał, jak bardzo jaśmin kocham. To jest niesamowita dla mnie historia i mimo, że to jest historia o jaśminie, to mimo, że tu są tylko niby 3 nuty, to ja wyczuwam ich dużo więcej. I kiedyś Wam powiedziałam, że dla mnie to jest takie ciasto śliwkowe, biszkopt ze śliwkami i nadal to podtrzymuję, szczególnie zimą.
tak odczuwam ten zapach. I ja po prostu go uwielbiam za wszystko. I znalazł się na 3. miejscu, bo na jakim innym mógłby się znaleźć? Myślę, że tu będziecie zaskoczeni, bo miejsce 2 to jest Aqua Allegoria Queer Intense. Przepadłam, to już Wam mówiłam, i będę przepadała dalej, ponieważ skóra to jest to, co ja po prostu kocham. Skórzane zapachy to jest to, co mnie po prostu jara, co mnie obecnie najbardziej zachwyca. Obok róży, a już skóra z różą to w ogóle jest marzenie. Więc Queer Intense jest na 2. miejscu, bo biorąc pod uwagę, że już wzięliśmy tą Aqua Allegorię jako mainstream, to jest najpiękniejszy zapach obecnie z mainstreamu, jaki mam, skoro Wam mówię, że się w skórze tak rozkochałam. Dlaczego nie jest na 1. miejscu? Bo chciałabym docenić coś, co jest w mojej kolekcji już bardzo długo i zaraz Wam o tym powiem. No to przejdźmy do tego 1. miejsca, bo widzę, że ze stopy na stopę przychodzicie i nie możecie się doczekać i już po prostu tylko się trzęsiecie przed tym ekranem. No powiedz, jakie jest 1. miejsce i dlaczego. No więc powiem Wam. YSL Libre, ja mam wersję Intense. Dlaczego? Uważam, że jeżeli chodzi o mainstream, to jest to najlepszy wypust od lat, który bije na głowę wszystkich. Ja po prostu uważam, że to, co zrobiło YSL, wypuszczając ten zapach, zrobiło najlepszy interes życia i nie wiem, czy jest w stanie ktoś powiedzieć, że strzelił sobie w kolano tymi perfumami. Nie wiem też, czy znam osobę, której ten zapach by przeszkadzał, która by tego zapachu nie lubiła. I podejrzewam, że wśród Was może być taka osoba. I na pewno, właśnie kiedy to powiedziałam, już mi piszecie, że nie, ja właśnie go nie znoszę. I może tak być, ale odbiór tego zapachu z tym, z czym ja się spotykam, jaki jest ogólnie odbiór tego zapachu, zawsze słyszę komplementy. I nie wiem, czy kiedykolwiek, nawet o Angel Nova, czy którymkolwiek z tych zapachów, który tu jest, słyszałam tyle komplementów, co przy tym zapachu. I nie wiem, czy jest drugi taki zapach, gdzie każdy, kto go wyczuje, od razu wie, co czuje. I nie pyta, co to jest, tylko już sam mówi: o, pachniesz Libre. Wyobraźcie sobie, jaki to musi być fenomen, że ktoś tworzy zapach, który naprawdę znają wszyscy. Nawet jeżeli go nie mają, to znają wszyscy. Także dlatego ten zapach jest na 1. miejscu. To jest mój ranking. To jest moja 20 mainstreamowych, najpiękniejszych, według mojej osoby, zapachów mainstreamowych w mojej kolekcji. Jest ich więcej, ale to jest ta właśnie 20. Oczywiście na dzień dzisiejszy. O tym pamiętajcie. I teraz koniecznie napiszcie mi, z czym się zgadzacie, a czego byście w życiu w takim swoim własnym rankingu nie ujęli. Dziękuję Wam za dzisiaj i w ogóle Wam dziękuję. I do zobaczenia, kochani. Pa!